Szklane domy. Kiedy jeżdżę po Polsce, widzę coraz więcej imponujących, ale też surowych w swojej architekturze budynków. Wewnątrz setki, a nawet tysiące pracowników spełniających swoje marzenia o dobrze płatnej pracy. Ich dzień to często 8-10 godzin w biurze, bez możliwości wyjścia na przykład na półgodzinny spacer po parku. A gdyby to zmienić, wprowadzić do ich świata więcej natury, dziś sprawdzę, jak fundusze europejskie pomagają pracownikom biurowym poczuć się jak w ogrodzie. W dzisiejszym świecie sporo mówi się o tak zwanym work-life balance, równowadze pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Jeśli jednak spędzam przed monitorem 10 godzin dziennie, trudno mi, prawda, wcielić tę ideę w życie. No chyba że skorzystam z rad i rozwiązań bohaterów dzisiejszego odcinka. Program zaczynamy od bardzo nowatorskiego projektu związanego z naturą, technologią i designem. For Nature System Wertykalni tworzą autorskie systemy modułowych ogrodów. Mówiąc wprost, projektują ogrody w przestrzeniach biurowych. To światowy trend, który pozwala wprowadzać naturę w surowych wnętrzach korporacji. Pozwala biurom oddychać, a pracownikom poprawia samopoczucie. Jak to działa i czy naprawdę jest tak skuteczne? Z Beatą Dziedzic z firmy For Nature System Wertykalni rozmawia prowadzący program Gen Innowacyjności Petros Psylos. Czy jesteście w stanie zrobić to, aby w moim na przykład biurze rosły poziomki? Tak, jak najbardziej jest to możliwe. Stworzyliśmy system uprawy roślin w pionie, dzięki któremu możliwa jest uprawa właśnie roślin ozdobnych, tak jak tutaj te przykładowe, ale też poziomek. Rozumiem, że to jest element całego, taki klocek Tak. całego systemu. Tak, to jest jeden z elementów, dzięki któremu możemy budować duże ściany na wymiar, albo możemy zastosować je w naszych gotowych produktach. Ogród jest na ścianie. Można powiedzieć, że bardzo futurystyczne rozwiązanie, ale w czym to rozwiązanie jest lepsze od zwykłych doniczek, które na przykład mogę sobie w kącie pokoju postawić? No właśnie, jest ono lepsze z tego względu, że zazwyczaj nasza przestrzeń pozioma jest bardzo cenna. Tak? Mamy jej niewiele, więc musimy ją oszczędzać. Druga rzecz to jest ilość roślin, którą możemy mieć dzięki takiemu systemowi, a versus doniczki, tak? Bo pomyślmy, że na takiej ścianie, która ma na przykład 5 metrów kwadratowych, rośnie około 200 roślin. Więc jeżeli byśmy mieli je rozstawić w pokoju i podlewać, pielęgnować, to jest to nie lada wyzwanie. Nie starczyłoby miejsca. A tak mamy niewykorzystaną ścianę, instalujemy taki ogród i jakby wszystko wygląda pięknie, pielęgnacja nie sprawia problemów. Oszczędność miejsca jest bardzo ważna, na przykład w korporacjach. W korporacjach nie mamy często do czynienia z roślinnością. Człowiek jest do tego przyzwyczajony, lubi rośliny. Wy załatwiacie ten problem. Tak, jak najbardziej. Zresztą nasz pomysł wywodzi się w ogóle z tego, że chcieliśmy tą naturę tym ludziom przybliżyć, ludziom pracującym w biurach. Ponieważ w biurach, w ogóle w pomieszczeniach spędzamy większą część naszego życia, więc i często bez kontaktu właśnie z jakąkolwiek naturą. Pewien naukowiec z Harvardu dowiódł tezy, iż człowiekowi do rozwoju, funkcjonowania, do prawidłowego rozwoju potrzebny jest kontakt z naturą. Za tym poszły kolejne badania, które udowodniły, że człowiek, który ma kontakt z naturą, pracownik, który ma kontakt z naturą, lepiej czuje się w pracy, ma mniejszy stres, zdecydowanie jakby rośliny obniżają stres, wzrasta jego produktywność, kreatywność nawet do 15%, więc tak naprawdę jeżeli firmy inwestują w tego typu rozwiązania, to inwestują w swoich pracowników i dzięki temu mogą osiągnąć lepsze wyniki finansowe. A czy roślinom w waszych takich, można powiedzieć, foremkach, modułach roślinnych jest wygodnie? Zdecydowanie, jest im bardzo dobrze. Ten system został tak zaprojektowany dzięki funduszom między innymi europejskim, że i sprawdzony w Instytucie Ogrodnictwa, czyli eksperci, specjaliści nad nim pracowali, aby roślinom było dobrze, aby zdrowo rosły i były bezproblemowe. Największym plusem tego jest to, że nie trzeba fizycznie tymi roślinami zajmować się, bo to można powiedzieć, że jest taki organizm, który sam się sobą zajmuje, dzięki na przykład czujnikom. Tak, właśnie. W naszym systemie rozwijamy taką platformę zarządzania, która posiada szereg czujników, między innymi temperatury, wilgotności powietrza, dwutlenku węgla. Tak, one są umieszczone w odpowiednich miejscach i te czujniki badają nam parametry środowiska lokalnego. Czyli tak jak na przykład jesteśmy tutaj, taki panel bada nam, jakie jest środowisko, a cała jakby platforma uczy się
i na podstawie tych czujników i otrzymanych danych ustawia nam na przykład intensywność nawadniania. To jest tak zwany machine learning, tak? I dzięki temu jakby jest to bardzo proste, bezproblemowe, aczkolwiek rośliny są żywe, więc jakby pamiętajmy, że samo nawadnianie, nawożenie, doświetlanie, to wszystko możemy w pełni zautomatyzować, natomiast no, troszkę trzeba się nimi zająć, ale jest to naprawdę bardzo mało czasu i są to minimalne działania. Można by powiedzieć, że te czujniki, które tutaj są zainstalowane, nie tylko pomagają roślinom prawidłowo rosnąć, ale także pomagają nam, osobom pracującym w biurach, w dbaniu o czystość na przykład powietrza. O czystość, nawilżenie, odpowiednie natlenienie, ponieważ jak wiadomo, jeżeli mamy oczywiście systemy wentylacji, one co prawda odpowiadają za całość na przykład danego budynku, ale często nie wiemy, jak jest w danym lokalnym miejscu, tak? Czyli na przykład w jakiejś sali konferencyjnej bądź w fragmencie danego open space'u, tak? Gdzie jest bardzo dużo ludzi, jest duże zużycie tlenu, duża produkcja dwutlenku węgla, więc tak, takie czujniki i cała ta platforma jakby daje nam dodatkową informację, dzięki czemu możemy o to środowisko lepiej zadbać. Przedstawia Pani bardzo interesującą wizję wykorzystania tego systemu, urządzenia. Zastanawia mnie jeden kluczowy element. Czy są jakieś badania, które wskazują na to, że to urządzenie jest skuteczne i faktycznie pomaga pracownikom? Są badania, które udowodniły już bardzo dobry wpływ roślin na ludzi, tak, właśnie na wzrost produktywności, na obniżenie stresu, na obniżenie stanów depresyjnych i tego typu rzeczy. Natomiast my osobiście chcemy to sprawdzić i teraz w ramach nowego projektu, który prowadzimy od stycznia, już w 10 firmach warszawskich, dużych biurowcach zostały zainstalowane właśnie nasze testowe urządzenia, które monitorują środowisko i też monitorują właśnie stan pracowników, ich zadowolenie, ich opinie. Poznamy również dokładnie na temat tego systemu, na temat roślin, które będą blisko po prostu ich podczas pracy. Te badania, o których Pani mówiła, udaje się prowadzić między innymi dzięki funduszom europejskim. Tak, dzięki funduszom europejskim mogliśmy sfinansować prace badawczo-rozwojowe, między innymi badania, które wykonuje na nasze zlecenie na przykład Politechnika Śląska i Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego. Właśnie dzięki funduszom możemy skorzystać z takich jednostek badawczych, które nam te badania przeprowadzą i będziemy mieć pewność, że są one rzetelne i miarodajne. Myślę, że przekonała mnie Pani do tego, żeby zamontować takie urządzenia w pokoju, a nawet w biurze. Mam taką nadzieję, bo jest to naprawdę proste, łatwe i przyjemne. Same korzyści. Pozostajemy w temacie związanym z naturą, by poznać Jakuba i Rafała Lachowskich z firmy Plantalux. Ich rodzinne przedsiębiorstwo z Lublina zajmuje się zaawansowaną technologią wspomagania wzrostu roślin w uprawach szklarniowych. To bardzo ważne. W zmiennym polskim klimacie ich światło wydaje się być na wagę złota. Do tej pory myślałem, że w temacie szklarni już nic nowego, innowacyjnego nie da się zaproponować, ale byłem w błędzie. Stworzyliście innowacyjny system oświetlenia w szklarniach. Na czym to polega? Więc bardzo krótko i prosto. Lampa LEDowa, która sama decyduje, jaka ilość światła w danym momencie jest potrzebna roślinie, dzięki czemu możemy produkować taniej, szybciej i w sposób zaplanowany. Widziałem już szklarnie, które były oświetlane przy pomocy różnego rodzaju lamp. W czym wasza technologia jest lepsza od tego, co się stosuje już? Roślina to jest organizm żywy i nie wystarczy dać jej tylko dobrego światła, ale trzeba wiedzieć, jak pod tym dobrym światłem hodować. I my dostarczamy rozwiązanie, które daje roślinie w 96% to, czego dokładnie potrzebuje, plus mówimy krok po kroku, jak pod naszym oświetleniem powinna być hodowana roślina. Czyli tak naprawdę dostarczamy to kompleksowo, żeby troszkę zobrazować, na czym to polega. Nie wystarczy dać komuś wędki, ale trzeba go nauczyć łowić. Powiedziałeś, że przy pomocy waszych lamp możemy symulować przez cały rok lato w szklarni, prawda? Ale widziałem, że lampy, które tworzycie, świecą na różowo. Światło słoneczne nie jest różowe. Dlaczego tak jest? Światło, które widzimy na co dzień, jest mieszanką różnych długości fal. Ta mieszanka wygląda tak, jak wygląda. Rano ono jest bardziej żółte, w południe jest bardziej białe, przy ale zachodach jest nie bardziej różowe. czerwone. Tak. Technologia LEDowa pozwala nam na wycięcie pewnych barw, których roślina nie do końca potrzebuje aż tyle, które jest dostarczane od słońca. Więc dostarczamy roślinie tylko to, czego potrzebuje, przez co możemy ograniczyć zużycie energii elektrycznej, nawet 3-krotnie w stosunku do starych technologii, gdzie wycinanie pewnych barw było niemożliwe.
I to oświetlenie ma taki, a nie inny kolor ze względu na ilość niebieskiego i czerwonego światła. Zastanawia mnie jedno, skąd wzięliście ten pomysł? Bo ty jesteś z wykształcenia finansistą, ty zajmujesz się dietetyką, nie jesteście osobami technicznymi, a robicie techniczne rzeczy. No, w naszym zespole jest jeszcze tata, który ma 30-letnie ponad doświadczenie w konstruowaniu automatyki, elektroniki i sterowania. Stąd pomysł na pierwszą lampę LEDową wyszedł troszkę od taty. Rafał ubrał to w finanse, a ja poszedłem z tym w świat. I tak stworzyliśmy zgrany zespół, dzięki któremu bardzo szybko zaczęliśmy się rozwijać i zostaliśmy dostrzeżeni. Jesteście firmą rodzinną, skorzystaliście z funduszy europejskich, bardzo dużo dzięki temu zrobiliście. W czym pomogły wam fundusze europejskie? Przede wszystkim, gdyby nie fundusze europejskie, to nie mielibyśmy pieniędzy na wystartowanie w pełnej skali z naszą działalnością. Bardzo dużą część kwoty, którą otrzymaliśmy, przeznaczyliśmy na badania i rozwój. Nie możemy dostarczyć klientowi czegoś, czego nie przetestowaliśmy, co jest niepewne, więc dużą część pieniędzy przeznaczyliśmy na testowanie naszych rozwiązań, zestawialiśmy różne długości światła i obserwowaliśmy, jak rośliny na to reagują. Część z tych badań była prowadzowana przez różne instytuty i uniwersytety. Na tej podstawie wyselekcjonowaliśmy to, na co rośliny lepiej odpowiadają i to wprowadziliśmy do sprzedaży. Gdyby nie fundusze europejskie, nie bylibyśmy tu, gdzie teraz jesteśmy. Na pewno dążylibyśmy do tego pomysłu, ale tak szybko nie udałoby się nam osiągnąć sukcesu, co w tym momencie jest kluczowe, by być w wielu miejscach naraz, robić jak najwięcej wdrożeń i na dzień dzisiejszy mamy szansę być liderem, mamy szansę być i pierwsi, i najlepsi. Super, i takie pomysły popieramy. Życzę tobie i twojemu bratu powodzenia i pozdrówcie tatę. Rodzinna firma z Lublina to dobry przykład na wykorzystanie funduszy europejskich przygotowanych z myślą o Polsce Wschodniej. Warto pamiętać, że już na początku stycznia będzie można aplikować do nowej edycji platform startowych dla Polski Wschodniej. Innowacyjne pomysły mają dzięki platformom wielką szansę na rozkwit. Porównanie jest zasadne, bo program inkubacji dla firm to kompleksowe wsparcie, niczym staranna opieka nad wzrastającą rośliną. Czyli nieprzypadkowo stosujecie słowo inkubacja. Oczywiście wielu osobom to słowo kojarzy się zapewne raczej z obszarem biologii, ale właśnie ono dobrze oddaje istotę tego, co robimy w platformach startowych. Nowy startup jest jak młoda, delikatna roślina. Ona wymaga zupełnie specjalnego podejścia i specjalnego traktowania, żeby mogła się rozwijać i wzrastać. I platformy startowe, czyli partnerstwa podmiotów, które są wyspecjalizowane we wspieraniu młodej, innowacyjnej przedsiębiorczości, takie warunki tworzą dla startupów, otaczając je wsparciem i opieką w tym trudnym okresie klarowania się koncepcji nowego biznesu. Sam skorzystałem z projektu platform i uważam, że można by powiedzieć, że to jest takie przedszkole dla startupów. W pewnym sensie tak, choć tak jak wspominaliśmy, startupowiec to nie jest przedszkolak, to jest dorosły człowiek, który zakładamy przede wszystkim ma determinację i jest skłonny zaangażować się w bardzo wymagający proces inkubacji i skorzystać z tego całego wsparcia, które jest w jej trakcie oferowane. Więcej informacji na temat platform startowych dla nowych pomysłów na stronie www.platformystartowe.gov.pl. Gdyby nie fundusze europejskie, na pewno nie poznaliby Państwo rozwiązań prezentowanych w dzisiejszym odcinku. Oczywiście zachęcam bardzo do korzystania z funduszy europejskich. Tymczasem niech moc innowacji będzie z Wami.